Właśnie przed chwilą odebrałem dla Was paczuszkę. Dlaczego dla Was? A dlatego dla Was, bo będzie o niej właśnie ten film. Ciekawi, co znajduje się w środku? Już chyba wiecie z opisu filmu. Hej, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o żabce, o frogmenie GF 8250, czy jakby to ktoś inny mógł nazwać 8250. CM jest to jedna z mniejszych żabek. Jest to żabka bardzo dość popularna swymi czasy, chociaż w obecnej chwili jest dość trudno już ją znaleźć, szczególnie w wersji CM. Ale powiem Wam szczerze, dzisiaj taki film na gorąco. Jak widzicie, wracam ze sklepu, z marketu budowlanego. Robię trochę na działce remontu. No i odebrałem z paczkomatu od mojego przyjaciela Marcelego właśnie tą żabkę. I o niej będzie dzisiejszy film. Także zapraszam Was serdecznie na film. Jak sami widzicie, odpowiedni klimat, jeśli chodzi o żabkę. Mamy bajorko, mamy tatarak, mamy polną drogę, czyli klimat jest, więc jedziemy z tematem. Hej, witajcie serdecznie po raz kolejny. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak powiedziałem, jesteśmy tu nad takim kanałem, czyli klimat jest, żabka na ręku się znajduje. Zaraz Wam pokażę, moi drodzy, jak ona się prezentuje. Porozmawiamy oczywiście o secie od tej żabki oraz porozmawiamy o jej funkcjach. No i dodam oczywiście kilka słów od siebie, bo lubicie mnie słuchać na temat danego modelu. Chciałem jeszcze raz podziękować Marcelemu, bo właśnie dzięki Marcelemu ten kanał się rozwija, ponieważ mam możliwość zaprezentowania Wam kilka nowych zegarków. No wiadomo jest to, że nie miałbym aż tyle pieniędzy, żeby je wszystkie kupywać na chwilę obecną, te zegarki, i kupywać je tylko po to, żeby nagrać film i potem co? A to nie jest takie proste odsprzedać. Wiadomo, wypożyczyć jest to wiele łatwiej. Oczywiście serdecznie dziękuję Marcelemu za to, że mi pomaga, właśnie współtworzy ten kanał, a wszystko to jest dla Was po to, że lubicie mnie słuchać, prawda? No i lubicie ten kanał oglądać, a kanał się rozwija, no i w związku z tym postanowiłem też poprosić Marcelego o kolejny fajny zegarek, żeby Wam o nim nagrać film, no i oczywiście fajnie porozmawiać. No ale dobrze, wracając do tematu modelu GF 8250, to jest akurat w wersji CM kamuflaż. Moi drodzy, jeszcze kilka słów. Dlaczego jest to model GF, a nie GWF? A mianowicie dlatego, że Casio przyzwyczaiło nas już do tego poniekąd, że wyznacznik modelu, właśnie te literki w modelu mają też sporo do możliwości danego zegarka. Akurat w przypadku modeli Casio literka W oznacza Multiband Wave Ceptor, czyli synchronizację czasu radiowego z Mainflingen w Niemczech, akurat dla naszej strefy czasowej. Moi drodzy, tej literki W brakuje, a jeżeli tej literki W brakuje, oznaczać to może tylko jedno. Nie mamy właśnie multibandu w tym zegarku, czyli zegarek nie synchronizuje się radiowo. No więc to jest taka uboższa żabka, prawda? No niestety, cena tej żabki była dużo niższa. Rozmiarowo ta żabka jest też dużo mniejsza. Już nie będę tej żabki porównywał, broń Boże, do modelu GWF D1000, no bo już model D1000 to jest absolutny fenomen moim zdaniem, jeśli chodzi o żabkę. No tu też nie mamy niestety szafiru. No niestety, to jest tylko szkło mineralne.
Oczywiście zegarek jest mocny, jest naprawdę fajnie wykonany, zadbany w szczegóły, ale to nie jest to samo, co model, który posiada oczywiście carbon fiber, szafir. No tu też nie mamy carbon fiber, mamy tylko zwykły pasek, aczkolwiek on bardzo ładnie wygląda, jest bardzo fajny, jest bardzo elastyczny. Ogólnie zegarek prezentuje się również świetnie, tylko też nie dla każdego, bo jest mniejszy, a przez to, że ten zegarek jest mniejszy, no to też jak ktoś się przyzwyczai do modelu D1000 albo nawet do GWF 1000, który jest dużo większy właśnie od tego GF-a, także Wam powiem, że będzie miał taki mały niesmak. Ten model jest taki jakiś mały, taka żabka dla dzieci, czy coś w tym stylu. Nie, moi drodzy. To jest żabka dla fajnych facetów, no również dla takich, co lubią pływać. No i nurkować oczywiście, ponieważ wodoodporność jest zachowana. Mamy tutaj oczywiście tap solar, czyli zasilanie ogniwem solarnym. No tylko no niestety nie mamy tego karbona, nie mamy tego szafiru. No i nie mamy tego multibandu, nie? No to jest trochę taki niesmak moim zdaniem. No ale jak to mówią, nie wszystko można mieć. Oczywiście zegarek jest już niedostępny w sprzedaży jako nowy, ponieważ jest to zegarek już dużo starszej daty. Ale powiem Wam szczerze, że zegarek jest naprawdę fajny. Zresztą za chwilę się o tym sami przekonacie. Pokażę Wam za chwilę dokładniej prezentację tego modelu, jak on wygląda. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli chodzi też o główne funkcje tego zegarka, to powiem Wam szczerze, że jest tutaj dziennik nurkowania. No to jest taka jego główna funkcja, która go odróżnia. Reszta to jest tak naprawdę powielenie tego samego, co w Casio, w G-Shocku. Czyli czas światowy, timer, stoper, alarmy. Czyli to jest takie powielenie tego, do czego G-Shock nas tak naprawdę przyzwyczaił. Sterowanie w tym zegarku jest również identyczne jak i w innych G-Shockach. W zegarku mamy tylko 4 klawisze, nie mamy już 5 klawiszy, tak jak jest to w modelu D1000. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No, były też wersje tego modelu w tytanie, tak? Były zegarki tytanowe. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? No, jeśli chodzi o dbałość, bo tak zauważyłem jedną taką rzecz. W modelu GWF 1000 również ta dbałość o szczegóły jakby była większa niż w modelu GWF D1000, bo nawet sama sprzączka jest wykonana, ja Wam to pokażę za chwilę. To jest właśnie ta sprzączka, ta dbałość o szczegóły. Zwróćcie uwagę, jak ta sprzączka jest wspaniale wyrzeźbiona. Literka G, zobaczcie jakie to są przetłoczenia, jak to jest fajnie tutaj po prostu, znaczy na połysk, tu jest bez połysku. No to jest naprawdę fajnie zrobione. Naprawdę fajnie zrobione. Powiem Wam szczerze, no jest czuć taką dbałość o szczegóły. No już w tamtym modelu D1000 jest taka bardziej płaska, zwykła, czyli tak po prostu jest fenomenalna, jest fajna, jest taka mocna, idealna, ale niestety nie czuć jest tej jakości tego takiego czegoś, że to jest tak, no
wiecie o co chodzi, że jest tak przyłożona masa do tego pracy, jeśli chodzi o producenta, nie? Jest naprawdę wykonana z taką dbałością naprawdę o szczegóły. Czego już w modelach nowszych zauważyłem, że ta tendencja jakby taka była troszeczkę mniejsza. Już jest wspaniała, jest gruba, jest fajna, ale nie jest tak fajnie wyrzeźbiona, jak właśnie w tych starszych modelach. No, tak wygląda nasza piękna żabcia. Jeśli chodzi o kąty widzenia wyświetlacza, no to naprawdę są na wysokim poziomie, jak to na żabkę przystało. Naprawdę jest super. Na głównym wyświetlaczu mamy oczywiście dzień tygodnia, dzień miesiąca oraz datę. Mamy godzinę, mamy sekundy. Jeśli chodzi o poziom naładowania baterii, no to mamy tylko literkę H. To jest tylko jedna literka. Nie mamy tutaj takich kreseczek jak na przykład w Rangemanie czy w innym modelu, no ale również w D1000 mamy też tylko literkę. PS, czyli Power Saving, czyli oszczędzanie energii. Zegarek nam się w nocy usypia. Piękne jest to oczko, widzicie, w której upływają sekundy. Naprawdę jest piękne. To jest takie nawiązanie moim zdaniem do DCJ. Jeśli chodzi o Casio, ale to jest tylko moje zdanie. Naprawdę piękna jest ta czerwień, powiem Wam szczerze. Również to nawiązanie czerwieni jest w napisach Shock Resist, jak również Touch Solar oraz Tight Graph. Sam pasek jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest to oczywiście guma bez karbonu, ale jest to naprawdę fajne, miękkie, nie jest źle. Tak powiem Wam szczerze, że tu akurat w tym modelu ktoś sobie zmienił szlufkę, bo powinna być metalowa, taka po prostu jak w naszym romku. Jeśli nie wiecie jak to wygląda, to taka identyczna jak w romku. Ktoś sobie tutaj zmienił tą szlufkę. A o ile jest to tak trudne teraz zmienić ją z powrotem, to zwróćcie uwagę dlaczego. Ponieważ nie mamy tutaj dziurek na teleskopy. Widzicie? To jest taka fajna ciekawostka. Widzicie? Czyli żeby wysunąć, to musimy po prostu od tej strony wsadzić takie szczypce. Nie wiem, czy to będzie widać. I musimy to rozsunąć, a to już jest troszeczkę trudna rzecz. Szczególnie dla kogoś, kto nie ma specjalnych szczypiec i szczególnie dla kogoś, kto robił to po raz pierwszy. Dlatego ja zostawiam tak jak jest. Pewnie Marcelemu to też nie przeszkadza. Co jeszcze chciałem Wam pokazać? Dekielek. Dekielek Wam chciałem pokazać. Zobaczcie jaki piękny. Tylko tu akurat nie jest ciemny, tylko tu jest dekielek jest srebrny, ale nasza żabka pływa. Widzicie? Model GF8250CM. Fajnie, naprawdę fajnie to się prezentuje. Dekiel jest zakręcany. Oczywiście zegarek jest przesunięty. Czyli nie jest tak centralnie na środku, widzicie? Zresztą to jest widać, nie jest centralnie na środku ten pasek, tylko jest delikatnie przesunięty do prawej strony. No to też jest taka fajna zaleta tych żabek, że na ręku, jak już założymy to, widzicie, nie kują w nadgarstek, przez to, że one są przesunięte ku ręce bardziej, no ale już takie one są. Właśnie to jest taka fajna zaleta ich. Poniekąd mi się to bardzo, bardzo podoba. Kolorystycznie jest fajny, nawiązuje do paska. Na wyświetlaczu mamy również fazy i pływy, widzicie na górze, tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Zegarek, mimo że jest to już trochę starszy model, posiada naprawdę bardzo ładne, intensywne podświetlenie. Zresztą zobaczcie sami.
Czy żabka pasuje do koszuli? No to jest kwestia, jak to mówię, jednemu pasuje, innemu nie. Można się dogadać, można się nie dogadywać. Moi drodzy, moje spotkanie z tym zegarkiem nastąpiło właśnie teraz. Właśnie dzięki Marcelemu, ale powiem Wam szczerze, że nigdy się za bardzo nie interesowałem tym modelem, ponieważ ja uważałem, że jeżeli G-Shock, to G-Shock musi być taki full wypasiony, czyli musi mieć ten solar, musi być ten Waveceptor, musi być oczywiście ten carbon fiber na pasku. Mówię już, żabka to taka z głębokościomierzem i w ogóle. Zresztą ja lubię osobiście, każdy może być inny, ale ja osobiście uwielbiam duże zegarki. Po prostu takie wielkie, takie coś, żeby to było czuć, ten ciężar. Oczywiście ten zegarek jest dość ciężki, czuć go na ręku. Oczywiście jak na Froga, zakręcany dekiel, wspaniały zegarek, ale powiem Wam szczerze, że ja jednak, moje serce po prostu skradło GWF D1000, czyli ja jednak jestem za takimi, no naprawdę takimi fajnymi żabkami. No i dobra, słuchajcie, powiem Wam szczerze, dzięki Marcelemu teraz nagrywam Wam ten zegarek, mam go w ręku, mam go właśnie na ręku nawet. I powiem Wam szczerze, że przypadł mi do gustu. Osobiście nie jest to wcale czuć, że on jest taki mniejszy. Jest naprawdę taki fajny, masywny. Nie czuć tej wagi, jest ok. Moim zdaniem jest naprawdę fajny, udany zegarek. No oczywiście, jeśli by miał ten multiband, jeżeli by miał ten carbon fiber, przede wszystkim szkło szafirowe, myślę, że model byłby naprawdę fajny. Wprost, naprawdę idealny. Model GWF 1000 posiadałem, tak jak Wam już powiedziałem wcześniej. Nie przypadł mi on do gustu, ponieważ latał mi na ręce. Ten model już ma inaczej otworki w pasku i powiem Wam szczerze, że jest bardziej dopasowany do mojej ręki i już mi na tym ręku tak się właśnie nie przesuwa, jak to się przesuwał model GWF 1000. Co prawda model GWF 1000 też nie miał carbon fiber, ale za to miał właśnie multiband. Szkiełko też miał mineralne, ale miał właśnie ten multiband. I ten multiband sprawiał już to coś, jakby ten zegarek był bardziej kompletny. Natomiast ten zegarek, no może nie każdy sobie ceni ten multiband, ale powiem Wam szczerze, że no jest to bardzo przydatne, bo ja nie muszę się martwić o czas. Jak ten zegarek się sam ustawia, prawda? Nie muszę się o to martwić. Więc jednak jest to fajna, przydatna funkcja, której bym po prostu, no chciałbym ją mieć w każdym swoim zegarku. Powiem szczerze, że nie mam go tylko w modelu GA100 i GA700. No bo też traktuję te zegarki poniekąd tak bardziej na co dzień, bardziej do jakichś prac. No także nie dbam o te zegarki, no to też może i nie do końca ta synchronizacja czasu jest mi w nich potrzebna. Natomiast już w zegarkach typu klasy premium, bo nie wiem, bo można tak oczywiście nazwać Frogmana, ponieważ powiem Wam szczerze, że ten zegarek nie jest tani, nigdy tani nie był. Ten zegarek na dzień dzisiejszy, akurat w wersji CM, kosztuje ponad 2000 zł. Oczywiście przez inflację, którą mamy w tym momencie, no mamy rok 2024, jest ta inflacja dość znacząca, no to ceny tego zegarka no spadły sporo niżej niż 2000. Powiem szczerze, że jest to też okazja dla kupujących. Jeżeli ktoś chce nabyć taki fajny zegarek w dobrych pieniądzach, to jest to w tym momencie dobry na to czas. Jak będzie później, nie wiem. No, na pewno te zegarki odbiją cenowo, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby ten dołek się pogłębiał. Jeszcze taka ciekawostka, ten zegarek kosztował jako nowy około 2000 zł, to powiem Wam, że całkiem niedawno ten zegarek nawet kosztował jako używany około 10 lat. Ten zegarek, mając czasu, kosztował więcej niż nowy wtedy w salonie zegarków. Tak, prawda. Czyli po prostu te zegarki G-Shocki mają to właśnie taką wspaniałą magię, że nie tracą na wartości. No, przez inflację trochę stracił, ale powiem Wam szczerze, że nie stracił dużo poniżej wartości jego zakupu 10 lat temu. To jest fajna ciekawostka, co? Jeszcze jest taka ciekawostka, że żaden Frog nie traci
strasznie dużo. Powiem Wam szczerze, ja już ze swojego doświadczenia w G-Shockach, bo trochę się w tym bawię już kilka lat, to mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że Frogmany to są zegarki, które naprawdę mało tracą na wartości w porównaniu do innych modeli G-Shock. No dobrze, moi drodzy, a jak wygląda set od modelu GF8250CM? Jak wygląda set od modelu GF8250CM? Dokładnie jest to końcówka 2ER z dystrybucji europejskiej. W zegarku znajduje się moduł o numerze 3266. Zwróćcie uwagę, że mamy jeszcze cenę tego zegarka jako nowego ze sklepu. Było to 1990 zł, tak jak już mówiłem wcześniej w filmie. Cena ta nie uległa tak w zasadzie mocno zmianie, mimo że zegarek ma już kilka dobrych lat, a w zasadzie to już 10. Także za chwilę otwieramy puszkę i pudełko, ale zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. To jest wersja C, czyli to jest takie Moro, także sama ta zarówno puszka, jak i pudełko jest również w takim kolorze a la Moro. Nie każdy G-Shock, ani nie każda puszka, nie każde pudełko w ten sposób wygląda. No ale dobrze, otwieramy. Co my tu mamy? No oczywiście standardową instrukcję obsługi w kilku językach, w której oczywiście brak języka polskiego. Mamy takie papierologie od Casio, kartę gwarancyjną Casio, oczywiście. Tu akurat mamy tą szlufkę, o której wspominałem wcześniej, tylko niestety ona została zmieniona na szlufkę od modelu GA. Mamy tu informacje o solarze, informacje Casio. Też mamy warunki gwarancji, jeśli chodzi o Casio, no ale clue i ciekawostką tego wszystkiego jest oczywiście, tu już nic nie ma, puszka, a w puszce mamy nasz zegarek. Wygląda to w taki oto sposób. Oczywiście przywieszka, tu już też nic nie ma. Przywieszka jest GF2550CM2ER, tak samo jak na kartoniku, na kodzie, identycznie. No i co mamy jeszcze za informacji? Mamy oczywiście Shock Resist, Solar Powered, mamy 20 bar, mamy Tight Graph, Mondata, Driving Functions, mamy Stopwatch, mamy World Time, mamy Full Auto LED. Czyli takie informacje, jakie zegarek posiada funkcje. Tak wygląda właśnie ta szlufka od GA, serii GA, ale sobie ściągniemy tą przywieszkę. No i mamy oczywiście nasz fajny zegarek. Powiem Wam tylko tyle, że im więcej go noszę na ręku, tym bardziej się do niego przekonuję. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Naprawdę fajny, udany i niedoceniony model Froga. Nie jest za duży, ale jest bardzo czytelny i bardzo ładny. To mi się, powiem szczerze, bardzo akurat podoba. Fajny zegarek, naprawdę fajny. No dobrze, a jakie mamy rozmiary naszej małej żabki? No skoro mała, no to jakie są te rozmiary? No ile ta żabka waży? A jakie mamy jeszcze inne wersje kolorystyczne modelu GF8250? Bo to nie jest tylko model CM, Made in Camouflage, który jest naprawdę bardzo fajny. No weź, zwróćcie uwagę na to, zobaczcie, jakie jeszcze mamy modele. Były modele właściwie, no i są modele, bo można cały czas jako używany dorwać tego oto fajnego zegarka. Zobaczcie sami.
Moi drodzy, frogi to wspaniałe zegarki i znawcy tematu o tym doskonale wiedzą. Przede wszystkim są to zegarki bardzo trwałe i solidnie wykonane. I widać to na przykładzie każdej żabki, czy tej mniejszej, czy tej większej, czy tej z sensorami, czy tej bez. Są to naprawdę wspaniałe i wyjątkowe zegarki, które mają w sobie duszę. Jeśli chodzi o guziki, no guziki tu mamy takie okrągłe, zwykłe, wciskane. Można je porównać do guzików w Kingu po zdjęciu bezela. Też są podobne, ale Wam powiem, one są oczywiście metalowe. To jest tak specjalnie po to, żeby było łatwiej zdjąć bezel, to raz, a dwa, żeby nie dostawała się tutaj woda. One są już uszczelnione w kopercie w taki oto sposób, że ściągając bezel nie rozszczelnimy guzika. No może to mi się wydaje, że to jest dużo lepszym rozwiązaniem niż w modelu D1000, ponieważ w modelu D1000 ściągając bezel łatwo te guziki uszkodzić. Dlaczego uszkodzić? Dlatego, że tam są guziki na takich tak jakby szpilkach wsadzone głęboko, a na tych szpilkach mamy takie łebki. Oczywiście łebki są kwadratowe i te łebki łatwo jest podczas zakładania bezela nagiąć, a jeżeli je nagniemy delikatnie, to potem nam nie pasują te guziki kształtem w bezel. Tutaj akurat nam pasują, bo są okrągłe, no a tam już jak mamy ten kwadrat, no to ten kwadrat nie jest oczywiście idealnie symetryczny, czyli to jest tak jakby prostokąt, lekko prostokątny. No i powiem Wam szczerze, że można łatwo, no nie daj Boże, złamać, a jeżeli by złamał już taki guzik, no to już koszty są masakryczne, ponieważ no musimy z koperty ten guzik oczywiście wyjąć, a tu jest oczywiście o wiele, wiele łatwiej. No ale to w przypadku, jeżeli ktoś by się uparł i ktoś by chciał naprawdę, nie wiem, przebierać bezele, oczywiście mówię tu o modelu D1000, natomiast w modelu tym GF powiem Wam szczerze, że jest to wiele, wiele łatwiej. Jaka jest dostępność ciuchów? No powiem Wam szczerze, jakaś tam jest, ale powiem też, że nawet spotkałem się z czymś takim, że do modelu GWF 1000 więcej jest ciuchów i bardziej przystępnych cenach niż do modelu GWF D1000. Dlaczego? Dlatego, że GWF 1000 oczywiście nie posiada karbonu, więc ta cena jest znacząco niższa, prawda? No też znalazłem więcej kolorowych różnych bezeli do tego modelu. Natomiast jak jest w przypadku GF? W przypadku GF-a mamy trochę tych kompletów oczywiście również, ale też już powoli zauważyłem, że te komplety są coraz rzadziej dostępne, ale jednak ta dostępność jest i też myślę, że poniekąd wynika to z tego, że po prostu nie mamy tych masakrycznych cen, które po prostu wynikają z carbon fiber na pasku. Jeszcze też chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że tylko nie wiem, czy to będzie widać dobrze, że mamy takie małe fajne wypustki na tym pasku. No nie wiem, czy to zobaczycie. O, teraz widzicie? Mamy takie fajne wypustki. To jest też takie dbanie, naprawdę dbanie o szczegóły, jeśli chodzi o właśnie Casio G-Shocka. Jak też chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że mamy tutaj dziurki. Jak również mamy po tej stronie dziurki. Chociaż te dziurki po tej stronie nam są w ogóle niepotrzebne, to sprawia to fajne wrażenie optyczne. Ale mówię Wam, że ta sprzączka to jest po prostu mistrzostwo świata. No, ja bym też oczywiście założył tutaj również pod kolor sprzączki szlufkę w tym samym kolorze. Byłoby to absolutne mistrzostwo świata, bo mi się tak bardzo podoba. Oczywiście mamy tutaj na O-ringu G-Shocka, mamy drivers 200 metrów, Frogmana. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Moi drodzy, zanim przejdziemy do funkcji naszej małej żabki, chciałbym jeszcze coś powiedzieć, a mianowicie to, że im więcej ten zegarek noszę, bo może tej miłości nie było takiej od pierwszego wejrzenia, mówię, o, taka sobie mała żabka, ale powiem Wam szczerze, że im więcej ten zegarek noszę, tym bardziej się do niego przyzwyczajam i ten zegarek mi naprawdę pasuje. I powiem Wam szczerze, że mega super pomysł, żeby właśnie ta żabka była mniejsza.
No i po prostu jest w tym zegarku coś, co naprawdę powoduje, że, jak to mówię, uśmiecha się gęba, kiedy się patrzy na godzinę. Czyli naprawdę, no ten zegarek mi pasuje, powiem Wam szczerze. Naprawdę mi odpowiada. Mimo że nie ma tego karbonu, ale no jest coś magicznego w tym zegarku. No ale dobra, jedziemy z funkcjami zegarka. No wiadomo, Frogman, jak to Frogman. Na żabkę oczywiście mamy tryb nurkowania. Mamy podstawowe funkcje, takie jak tu jest dziennik nurkowania, dalej mamy pływy, mamy czas światowy, mamy alarmy, mamy stoper, mamy timer, no i mamy opcję timekeepingu. Czyli tak, przejdziemy może po kolei. Jeśli chodzi o timekeeping, no to mamy oczywiście dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca oraz dokładną godzinę i sekundy. Na wyświetlaczu mamy również informacje dotyczące power saving time, czyli oszczędzania energii oraz poziomu naładowania baterii. W kółeczku oczywiście mamy upływające sekundy, natomiast na tym graficznym obrazku mamy oczywiście pływy oraz w tym te kółeczko, no to jest nasz księżyc. Myślę, że wiecie, o co chodzi z podobnych zegarków G-Shocka. Bardzo podobnych oczywiście. Dobra, jedziemy teraz w takim razie dolnym lewym klawiszem. Mamy dziennik nurkowania. Oczywiście mamy tutaj dla danej godziny zapisany czas nurkowania. Oczywiście ja się bawiłem tym zegarkiem, ja tym zegarkiem naprawdę nie nurkowałem dzisiaj, ale się nim bawiłem. I teraz tak, żeby przejść do skasować po prostu, musimy po prostu w tym dzienniku przytrzymać dłużej górny lewy klawisz, tylko że niestety kasujemy cały nasz dziennik. Jeżeli mamy 6 tych wpisów, no to niestety, ale wszystkie się nam skasują. No niestety tak to wygląda. Ale żeby przejść do samego trybu nurkowania, na przykład chcemy nurkować, musimy przycisnąć dolny lewy klawisz długo i mamy coś takiego jak dive. No i teraz tak, żeby rozpocząć nurkowanie, no to przyciskamy dolny prawy klawisz i widzicie, upływają nam sekundy, czyli czas nurkowania. Nurkujemy w tym momencie. Żeby zatrzymać, no, po prostu już wynurzyliśmy się, zatrzymujemy nurkowanie, to musimy przytrzymać ten klawisz. Oczywiście prawy dolny odpowiednio długo, aż do momentu takiego pyknięcia, jak było przed chwilą. No i oczywiście to będzie nam zapisane w naszym dzienniku nurkowania. Teraz, żeby wyjść z tego do timekeepingu, musimy ponownie przytrzymać lewy dolny klawisz tak długo, aż wyjdziemy do timekeepingu. No to tyle, co chciałbym Wam powiedzieć o nurkowaniu. Przechodzimy dalej. To już dziennik nurkowania. Przechodzimy do tide, czyli do pływów morskich. Oczywiście pływy morskie dla odpowiedniego miesiąca i dnia. I oczywiście o danej godzinie pokazuje nam, o, wezmę tu trawkę, tutaj widzicie na wyświetlaczu nam miga co do danej godziny, jaki mamy w tym momencie pływ. Oczywiście możemy to zmienić, widzicie, godziny możemy sobie zmieniać dolnym prawym guzikiem, o widzicie, i tam pokazuje, że o 11 będziemy mieli że tak powiem, odpływ całkowity, czyli bo widzicie, że to jest na samym dole, nie? Czyli odpływ całkowity mamy. Tak, ostrość trochę gubię, ale już Was za to przepraszam, że tak powiem, no ale mam jaki mam aparat. Dobrze, no i oczywiście, żeby sobie zmienić przypływ po prostu żebyśmy mieli pływy dla naszej lokalizacji, to przytrzymujemy górny lewy przycisk tak długo, aż będziemy sobie mogli ustawić daną godzinę i minuty dla danej daty głównego przypływu w naszej okolicy. Jak widzicie, na głównym wyświetlaczu migają nam skrajne emblematy na rysunkach, czyli co pokazuje, że tak właśnie wygląda główny przypływ. Jeżeli są dwa pływy w danej lokalizacji, zegarek sobie już sam ustawi. Dobra, ale my tu nic nie zmieniamy, przechodzimy dalej, czyli po prostu potwierdzamy i przechodzimy sobie dalej. Dobra, ale górnym lewym przyciskiem, jeżeli przyciśniemy na chwilę, no to mamy jeszcze fazy księżyca i również mamy tutaj dla danego dnia i miesiąca, możemy sobie sprawdzać. Widzicie? No i oczywiście już nam się zmienia
że tak powiem, rysunek graficzny. A chcę wyostrzyć, widzicie? Już nie mamy. Widzicie? Już mamy inny ten księżyc. On się cały czas zmienia. O, widzicie? Dla danej daty. Ale dobra. Idziemy dalej. Czyli dolnym lewym klawiszem. No teraz mamy czas światowy. Oczywiście czas światowy również zmieniamy sobie dolnym prawym. Możemy sobie Paryż, Rzym, no, Berlin, no i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej. Mamy alarmy. Oczywiście zegarek posiada pierwszy alarm, drugi alarm, trzeci alarm, czwarty alarm, alarm śpiocha oraz sygnał pełnej godziny. Przechodzimy dalej. Mamy oczywiście stoper. Stoper również aktywujemy prawym dolnym klawiszem. Zatrzymujemy go prawym dolnym klawiszem. Kasujemy górnym lewym klawiszem. Czyli zerujemy po prostu. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy oczywiście timer. Tu akurat mam ustawiony na minutę. No niestety nie możemy go ustawić na pół minuty, tylko co do całych minut. Zresztą mamy tutaj TMR 100, czyli że na minutę. Oczywiście możemy go maksymalnie ustawić chyba do 24 godzin, z tego co mi wiadomo. Zresztą zaraz tam sprawdzę. Kasujemy górnym oczywiście, czyli wracamy do minuty. Przytrzymując górny, lewy, przechodzimy do funkcji ustawienia timera i możemy sobie, jak widzicie, ustawić tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zaraz sobie dojedziemy do, o widzicie, do 24 godzin, czyli możemy sobie go ustawić do 24 godzin, czyli do doby, że tak powiem. A dokładnie chyba do 23 godzin. Poczekajcie. Wejdziemy sobie 23 godziny. Do 23 godzin, a chyba minut nie możemy sobie. Zresztą zaraz, poczekajcie, zobaczymy jeszcze raz. Ustawienia timera. Nie, no możemy sobie minuty zmienić. No dobra, no to sobie zostawimy przykładowo timer możemy sobie ustawić na 23 godziny i bodajże 59 minut. Bo w inny sposób raczej tego ustawić nie możemy. No dobra, jedziemy dalej. No a dalej mamy oczywiście znowu timekeeping. No i to by było na tyle. Czyli powiem Wam szczerze, że zegarek jest tak jakby fajny, bo żabka do nurkowania, ale czy jest skomplikowany i nieskomplikowany, bo powiem Wam szczerze, że moim zdaniem jest prosty w obsłudze, jest fajny, wygodny, mały, niewielki, a ma w sobie to coś. Może to i lepiej, bo nie trzeba się go nad wyraz uczyć. Ale na pewno zegarek jest świetnej jakości, świetnie się prezentuje, no i oczywiście jest naprawdę fajny. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki z fajnymi zegarkami. Oczywiście nie będą to tylko G-Shocki, będą to też i inne zegarki. Mam jeszcze trochę pomysłów na fajne filmy, takie podsumowujące, może już to, co wcześniej było, ale też i trochę ciekawostek oraz nowości na temat Garmina. Chcę Wam przekazać, więc niedługo taki film też również powstanie z Garminem, ale powiem Wam szczerze, że dziękuję, że jesteście, że jest Was coraz więcej. To wszystko sprawia, że wiem, że jest sens nagrywać dla Was te filmy, no bo chcecie je oglądać, skoro subskrybujecie kanał, prawda? Tak więc, moi drodzy, jeżeli będzie Was więcej, będziecie ten kanał subskrybować, ja również będę te filmy częściej starał się nagrywać. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku, ponieważ wiadomo, muszę pracować, muszę coś robić, więc hobbystycznie nagrywać dla Was nagrywam, ile tylko mogę. Ale dobra, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za to, że właśnie jesteście, subskrybujecie i że oglądacie.